Witam na kanale, piąteczka widzowie, piąteczka. Co dzisiaj dla Was przygotowałem? Dzisiaj walniemy z grubej rury i omówimy, co powiedział Piotr Ostapowicz o Ethereum, co może stać się z Ethereum w najbliższym czasie. Zobaczymy także, jaka bardzo duża instytucja inwestuje w XRP. Oczywiście jest to instytucja, której nie lubimy i było to do przewidzenia. Do tego też zobaczymy, jak Mastercard wchodzi do gry i to na grubo. Oraz omówimy, co dzieje się na rynku, czyli cena BTC, Ethereum, XRP. Zobaczymy, jakie memcoiny teraz mają ceny i jakie są aktualne trendy. Oraz oczywiście zaproszę Was na giełdę BinX, ponieważ mam dla Was zawsze przygotowany jakiś link z jakimiś bonusami. I tyle, także lecimy z tematami. Wchodzimy sobie tutaj przez pierwszy link, który mam zapisany dla Was. I już patrzymy, co mówi Ostapowicz. Popyt na Ethereum 10 razy większy niż podaż. I z czego to wynika? Już Wam to przeczytam. Piotr Ostapowicz powiedział, że jeżeli policzymy sobie, ile ETH jest skupowanych przy takich pojedynczych dniach, sprawa jest bardzo prosta. 60 milionów podzielić na obecną cenę ETH, czyli około 2,5 tysiąca dolarów, wychodzi 24 tysiące ETH. A dziennie powstaje tylko 2300, więc 10 razy większy popyt niż podaż, jeżeli chodzi o nowe ETH, które na rynku się pojawiają. Także co to oznacza? No oznacza to, że nieważne co Wam mówią dookoła, że Ethereum padnie, nie padnie, że to już jest jakaś zła technologia i w ogóle, tylko i wyłącznie świadczy to o tym, że jest potencjał w tym krypto. I tutaj przeczytałem także o tym, że niektóre firmy rezygnują nawet z kopania w Bitcoina na rzecz skupywania po prostu Ethereum. Także obserwujemy, jest to bardzo dobry sygnał, jest to bardzo dobry sygnał i bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy mają już Ethereum oraz dla tych, którzy planują je zakupić. Także myślę, że jest to solidna podstawa do tego, aby sądzić, że długoterminowo na Ethereum da się zarobić i będzie można zarobić i to bardzo dużo. Także przechodzimy do następnego tematu. Zobaczymy, co się dzieje aktualnie z XRP. I powiem Wam tylko tyle, że dla mnie nie jest to jakaś super wiadomość, bo oczywiście większość ludzi się tego spodziewała. I co robi XRP? Europejski Bank Centralny zdecydował się na to, żeby wybrać XRP Ledger jako infrastrukturę pilotażową do swojego projektu cyfrowego euro. Program ten potrwa 12 miesięcy i rozpoczyna się w czerwcu tego roku, czyli w tym miesiącu. Wybór ten znacząco wzmacnia pozycję XRP Ledger jako wiarygodnej technologii rozliczeniowej. I teraz co powiem Wam tak od siebie? Wyraźnie jest tu zaznaczone, że jeżeli cyfrowe euro okaże się sukcesem, XRP może zyskać status infrastruktury pierwszego wyboru w europejskim systemie CBDC, a to może mieć znaczenie dużo większe niż krótkoterminowe ruchy cen. I co ja na to? No, z tego co wiemy, CBDC jest tworzone przez Europejski Bank Centralny. Dużo ludzi nie rozróżnia CBDC od kryptowalut, szczególnie tych starszych. Wszyscy myślą, że po prostu będzie to cyfrowe euro, ale za tym wszystkim może kryć się coś głębszego, czyli kontrola obywateli,
kontrola naszych finansów, kontrola tego, na co wydajemy pieniądze, ponieważ będzie to wszystko programowalne. Więc jeżeli jednym z pomysłów jest to, żeby w przyszłości ludzie nie mieli oszczędności, żeby nie odkładali pieniędzy, ponieważ jeżeli Europa zainwestuje wszystkie oszczędności Europejczyków w gospodarkę, to może ją pobudzić. Więc do czego to będzie dążyć? No prawdopodobnie będzie jak na wschodzie, tam w Chinach, i będzie po prostu status obywatela cyfrowego. Do tego wchodzi ten cyfrowy dowód europejski. To wszystko bardzo, bardzo dla mnie przynajmniej źle wygląda. Nie chcę nawet na ten temat na razie mówić, poświęcę temu tematowi osobny filmik. Będzie troszeczkę do rozkminiania. Także na dzień dzisiejszy nigdy nie posiadałem w swoim portfelu XRP. Nie osądzam ludzi, którzy posiadają, ponieważ niektórzy podchodzą do tego, że kupię, wzrośnie, sprzedam i tyle, nie interesuje ich to, do czego to krypto, do czego może być po prostu używane, ale nie jest to lubiana kryptowaluta przez społeczność krypto. I tyle. Zobaczymy co będzie dalej. No nie wiem co o tym sądzić. Na pewno nie sądzę ja osobiście o tym dobrze. Zobaczymy dalej, jak to wszystko się rozwinie. Także przechodzimy do następnego tematu. Następnym tematem jest to, że Mastercard, tutaj sobie przejdziemy. Mastercard podjęło współpracę z Chainlinkiem i po prostu jak będzie to wyglądać wszystko w praktyce. Jeżeli będziesz miał kartę Mastercard, wkrótce wystarczy, że w aplikacji Schweper Finance wybierzesz, ile chcesz kupić, na przykład ETH, i zapłacisz kartą, tak po prostu, a Ethereum trafi prosto na twój portfel na blockchainie. Nie będzie potrzebne żadnego zakładania giełd i wszystkiego. Oczywiście będzie to duże ułatwienie, ale powiedzmy dla traderów, dla ludzi, którzy są już przyzwyczajeni do giełd, nie będzie to zbytnio może wygodne, może potrzebne, ponieważ oni i tak swoje krypto niektórzy trzymają na giełdach, większość ludzi po prostu trzyma na portfelach. Ale zobaczymy co z tym będzie. Jest to bardzo fajna wiadomość, dlatego że Mastercard do 2022 roku obsługiwało ponad 1,1 miliarda ludzi na świecie. Teraz szacuje się to w granicach około 2,5-3 miliardów. Także naprawdę adopcja postępuje bardzo szybko. Kiedyś, już niedługo, w niedalekiej przyszłości, myślę około 5 do 10 lat, nie będzie ludzi, którzy nie będą posiadali krypto, lub nie będzie ludzi, którzy za pomocą przycisku w telefonie, no w telefonie nie ma przycisku, za pomocą kliknięcia palcem w ekran telefonu lub w komputer lub w tablet nie będą mogli kupić krypto w ciągu kilku sekund. Także postępuje to wszystko bardzo fajnie. Bardzo fajnie się oczywiście z tego cieszę, no bo po prostu im więcej ludzi wejdzie w krypto, tym krypto będą miały większe ceny. No i wszystko jak najlepiej dla nas. A co to oznacza? Oznacza to też to, że tak jak zawsze mówię, powtarzam, trzymanie tradycyjnych pieniędzy tradycyjnie w banku, czy na koncie, czy na kontach oszczędnościowych nie ma w tej chwili kompletnie sensu. A dlaczego nie ma to kompletnie sensu? Po prostu nie ma to sensu dlatego, że trzymając pieniądze na swoim koncie, nic na tym nie zarabiasz. Po prostu kompletnie nic. Po drugie, wprowadzają różne rzeczy, takie jak CBDC, czyli cyfrowe euro, więc coraz bardziej, coraz szybciej chcą wypierać gotówkę. Po trzecie, jednym z punktów programowania CBDC jest to,
że pieniądze będą miały datę ważności, a to dąży do tego, żebyśmy nie mogli oszczędzać, ponieważ w ich futurystycznej wizji przyszłości nie będziesz musiał nic posiadać, ponieważ będziesz wszystko mógł wypożyczyć. Jeżeli będziesz dobrym obywatelem, będziesz zbierał ładnie punkciki, to wtedy będzie cię stać wypożyczyć i będziesz miał oczywiście dostęp do tego. A jeżeli będziesz obywatelem, który za dużo myśli, za dużo patrzy, coś podejrzewa, coś ukrywa, to wtedy po prostu będziesz zepchnięty na margines społeczny. Ale zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże, ponieważ ja zawsze jestem dobrej myśli, a szczególnie co do nas Polaków, bo wiem, że my zawsze wyjdziemy z najgorszych sytuacji. Zresztą pokazało to ta cudowna choroba, która była kilka lat temu. Nie jeden kombinował, nie jeden wiedział, jak obejść przepisy i do dzisiaj nic się nie stało, nic się nie dzieje i wszyscy są zadowoleni. A ci, co spanikowali, ci, co mają po prostu już te głowy, po prostu za dużo wiadomości, to szczególnie tych mainstreamowych, także co powiem? Powiem tylko tyle, że przechodzimy do następnego tematu, a mianowicie przechodzimy do giełdy BinX. Zobaczymy teraz, co dzieje się na giełdzie. Tutaj jesteśmy, a już byłem na rynkach, także zobaczymy rynki. Dajemy na spot i na wszystkie. I co to miałem naciśnięte? Jaka była zmiana? Ok, i teraz tak. Bitek jest w cenie $108,200 około. Moim zdaniem ewidentnie widać to, że pojawia się tutaj wzór chorągiewki lub flagi. Zostało zrobione wybicie. Poszło tutaj i następuje teraz konsolidacja. Przeważnie takie rzeczy dzieją się przed wybiciem, ale oczywiście musimy obserwować te poziomy i musimy po prostu być na bieżąco. Przechodzimy dalej. Co tam na ETH słychać? Dokładnie ta sama sytuacja. Zobaczcie. Te same świece, takie samo wybicie jak na Bitcoinie i taka sama konsolidacja. Także czekamy, obserwujemy, co jest grane. Przejdziemy sobie jeszcze do Solany. Identyko. Po prostu wszystkie krypto mają w ostatnich, powiedzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, w ostatnim tygodniu, w ostatnich 7 dniach mają dokładnie, powtarzają, powielają ten sam wzór. Zobaczymy jeszcze na XRP. XRP, no troszeczkę podobny bardzo wzór, troszeczkę inaczej, ale było tutaj wybicie. 3 czarne kruki, jeden, drugi, trzeci. Do tego duża świeca z potężną siłą i czekamy teraz na rozwój sytuacji. Ok, wejdziemy sobie w memcoiny. Zobaczymy na zmianę, czyli po prostu co zyskało, co straciło najwięcej. I tak, nie widzę tutaj za dużych wzrostów. Tutaj powiedzmy na house jest około 9%. No ale jest to spowodowane tym po prostu, że cena tutaj w tym momencie zaczęła spadać. I w końcu powiedzmy, że znajduje się, robi się teraz takie małe odbicie. Także to. Co jeszcze? Wejdziemy sobie na Trumpa. No, moim zdaniem też ewidentny wzór do tego, że następuje tutaj konsolidacja, więc może pojawić się jakieś wybicie. $9,9. Ok. Możemy wejść sobie jeszcze tokeny kibiców, jeżeli to kogoś interesuje. Zobaczymy tutaj, jakie są zmiany. No, wszystko na bardzo, bardzo małym plusie. Także
ostatnio nie możemy się po prostu dziwić przez to wszystko, co dzieje się w polityce, co dzieje się po prostu na świecie, jakie te informacje są niepewne. W jeden dzień się dzieje w jeden dzień bombardują, w drugi dzień ogłaszają pokój. To jest po prostu niemożliwe, co się dzieje i to wszystko chwieje naszym rynkiem. To wszystko przyczynia się do tego, że są bardzo duże wahania kursów, a do tego chodzi o to, że normalny inwestor, który jest już troszeczkę, jest parę lat powiedzmy na rynku. Oczywiście ja nim nie jestem. Ja obserwuję rynek od około 4 lat i powiedzmy, że staje się to moją jakąś pasją. Lubię o tym poczytać, lubię popatrzeć, lubię wam przekazać pewną wiedzę, lubię wam przekazać to, co sam zauważę i czuję, że jest to po prostu jakieś tam dla was dobre, będzie efektywne dla was, jeżeli przeczytacie to i na przykład zainteresujecie się jakąś kryptowalutą, ale tyle i przeważnie większość na tych górkach traci, ponieważ większość tak zwanej ulicy wchodzi tylko i wyłącznie wtedy na rynek, gdy usłyszą o tym w telewizji, w radiu, w internecie, na YouTubie, na Twitterze albo jeszcze w różnych tam innych miejscach. I wtedy wchodzą. I co wtedy robi inwestor, który po prostu miał już od dłuższego czasu, miał takiego Bitcoina, miał takie Ethereum, co robi? Po prostu sprzedaje. Jeden kupuje na górkach, drugi sprzedaje, po prostu się kaszuje, realizuje zyski i taka jest naturalna kolej rzeczy. Oczywiście są hodlerzy, tak jak powiedzmy moja żona, ona sobie coś tam trzyma i ją to interesuje się oczywiście tym, ale nie patrzy codziennie jaka jest cena. Jest drugi typ inwestorów, którzy po prostu starają się kupić na dołkach, sprzedać na szczytach i tak w kółko. I powiedzmy, ten, kto kupi sobie dzisiaj Bitcoina, sprzeda go za 10 lat. Jeżeli Bitcoin wzrośnie powiedzmy do $1 000 000, będzie miał zarobek około 10 razy na jednym Bitcoinie. A teraz trader po prostu co robi? Będzie shortował, będzie longował, będzie dokupywał na spadkach, będzie sprzedawał tą samą kryptowalutę na górkach i w ten sposób może osiągnąć bardzo, ale to bardzo duże zyski. Niektórzy do tego dokładają jeszcze dźwignię, no i co się dzieje? No i można bardzo dużo z niewielkich pieniędzy można bardzo dużo zyskać, ale oczywiście wiąże się to z bardzo dużym ryzykiem. Gra na dźwigni, także myślę, że to jest dla tych, którzy naprawdę się na tym znają. Dla normalnych laików powiedzmy kupić, trzymać, poobserwować, w międzyczasie zainteresować się rynkiem, troszeczkę poczytać, troszeczkę poduczyć się o świecach, o rynku, analiza fundamentalna, analiza techniczna i to naprawdę dużo da nam w tym, że będziemy świadomie podejmować różnych inwestycji. Także przechodzimy tutaj jeszcze raz na stronę główną. Oczywiście link do giełdy macie w moim komentarzu lub w opisie tego filmu znajdziecie. Jeżeli wejdziecie przez mojego linka, oczywiście w ten sposób wspieracie mój kanał, także nie ma żadnego problemu. Zarejestrujcie się na giełdzie, wpłaćcie, kupcie jakieś krypto. Jest bardzo dużo możliwości po prostu na tej giełdzie. Fajnie jest, że na przykład AI pomaga nam w tym wszystkim. Pomaga nam tutaj w tym, żeby zobaczyć dokładnie, jakie są najnowsze trendy, jakie są najnowsze ceny. Może zrobić przegląd waszego portfela, także nie ma problemu. Mamy na przykład, wchodzimy tutaj, wzrosty Solany powyżej $150, wchodzimy i sztuczna inteligencja opisuje nam cały artykuł. Także bardzo fajna rzecz. Ten artykuł akurat jest Being Crypto. Także bardzo fajna rzecz, bardzo fajne wiadomości. Można wejść sobie tutaj, poczytać, zobaczyć. Nie ma żadnego problemu naprawdę z tym. A ja co? A ja na teraz będę was żegnał. Wejdę jeszcze sobie na banieczki. Na sam koniec bardzo fajny ekran, podoba mi się. Bardzo fajnie ktoś to zrobił, elegancko. I co wam powiem? Powiem wam tylko tyle.
że następnym moim tematem będzie to może wtorek, środa. Będą to zarobki w Norwegii i to, jak kłamią w gazetach, jak chcą zwabić ludzi tutaj do Norwegii pod pretekstem dużych zarobków, a nie do końca wcale tak jest, jak myślicie. Także dziękuję bardzo, dzięki bardzo za uwagę, pozdrawiam i co na koniec, ciach bajera.